Stany Zjednoczone, czyli w ciągu ostatnich 100 lat chyba najbardziej wpływowe kulturowo państwo na świecie. Samozwańcza ojczyzna wolności i demokracji, która eksportując swoją popkulturę w sposób masowy za pośrednictwem filmów, seriali i książek, zapewniła sobie daleko idący i pozytywny wizerunek za granicą. Wizerunek tego miejsca, gdzie Pucybut zostaje milionerem dzięki swojej ciężkiej pracy i wytrwałości, bo na to pozwala mu Ameryka, kraina możliwości. To, o czym właśnie opowiedziałem, to w ogromnym uproszczeniu amerykański sen. Coś więcej niż sucha teoretyczna idea, a bardziej obietnica, kierowana do tych szukających lepszego miejsca na ziemi. Obietnice często jednak nie są dotrzymywane, a ze snu prędzej czy później trzeba się obudzić. Pochodząc przez życie z zamkniętymi oczami, łatwo sobie zrobić krzywdę. Bo tak, amerykański sen to fałsz, przynajmniej we współczesnym świecie dla większości osób. Demaskować tego fałszu nie bali się twórcy GTA 4, którzy w krzywym zwierciadle Liberty City zdołali pokazać smutną rzeczywistość ofiar amerykańskiego snu. A jedną z nich, tą na której skupiam tę analizę, jest nie kto inny jak Roman Bellick. Dlaczego Roman, a nie Nico? I czym tak dokładnie jest amerykański sen? No i czy z tym słowem ofiara troszkę nie przesadziłem? Na te i inne pytania wspólnie odkryjemy ciekawe odpowiedzi. Mówi Jakub, eseista. Zapraszam. Życie w USA powinno być lepsze, bogatsze i pełniejsze dla każdego człowieka z możliwościami odpowiadającymi osobistym umiejętnościom. James Truslow Adams wypowiedział przytoczone przeze mnie słowa opisując swoją koncepcję życia w USA, której nadał nazwę American Dream. Ten prosty cytat zawiera najważniejszą przesłankę tej koncepcji. W Ameryce każdy, niezależnie od urodzenia i pochodzenia, może osiągnąć sukces dzięki ciężkiej pracy i swoim naturalnym zdolnościom. To twierdzenie to nie tylko filozoficzny pogląd, ale obietnica. Obietnica, którą amerykański sen, a przez to też Ameryka, składa całemu światu poprzez swój kulturowy obraz eksportowany m.in. amerykańskim kinem. I to on, ten obraz, zaprasza imigrantów z biedniejszych, mniej uprzywilejowanych regionów świata, gdzie ubóstwo czy hierarchiczność nie pozwalają na rozwój jednostki. Ten kontekst imigracyjny to środowisko naturalne amerykańskiego snu, bo to tam najsilniej pobudza on wyobraźnię i zachęca, aby przyjechać do USA i dopiero tam zacząć na poważnie żyć. A czym amerykański sen może być dla takiego imigranta? Często mówi się w tym kontekście o własnym domu, 2 samochodach i zagranicznych wakacjach z rodziną. Czasami naciska się też stricte na duży sukces ekonomiczny i społeczny, ale nawet bez tego nacisku zawsze podkreśla się, że ten sukces jest możliwy w Stanach. I mógłbym tak długo wymieniać te przykłady, dlatego że amerykański sen ma naprawdę wiele definicji. Nie jest wyłącznie encyklopedycznym wyrażeniem, a bardziej płynną ideą, przyjmującą odmienną formę w zależności od umysłu jej gospodarza. Dla nas istotna będzie ta gałąź amerykańskiego snu naciskająca na uzyskanie luksusowego życia, bo to nią zafascynował się Roman, ale o tym za chwilę. Na ten moment, gdy rozumiemy już podstawowe założenia amerykańskiego snu, warto jakoś skomentować tę koncepcję. Cóż, jest ona bardzo piękna, ale nieprawdziwa. Amerykański sen to idea skompromitowana, coraz mniej Amerykanów w nią wierzy, coraz mniej Amerykanów jest w stanie sobie pozwolić na zakup tego własnego domu, a polityka USA wcale nie jest tak przyjazna imigrantom, jak mogłoby się wydawać. Dzisiaj trzymanie się tej mentalności to trochę domena takiego pompatycznego ducha amerykańskości, którego swoją drogą tak świetnie wyśmiewa głośno ostatnio Helldivers 2. A sam upadek tego snu to w sumie też nic nowego. Przecież tę analizę poświęcam grze z 2008 roku, która wciąż dostarcza porządnej i jak najbardziej aktualnej krytyki amerykańskiego snu. A jak to robi? Tworząc na swój sposób karykaturalny przykład osoby, która uwierzyła w amerykańskie obietnice i bardzo boleśnie się nimi rozczarowała. A gdy już rozumiemy, czym jest amerykański sen, czas poznać tę jego ofiarę, Romana Bellicka. Dlaczego właściwie skupiać się w tej poważnej analizie na postaci takiego głupkowatego miłośnika kręgli, jakim jest Roman? Ktoś może zapytać. I rozumiem to pytanie. Roman przez wielu postrzegany jest jako swego rodzaju comic relief, postać, która swoim charakterem i stylem wypowiedzi ma wyłącznie rozśmieszać i rozładowywać napięcie w scenach. To spostrzeżenie jest po części prawdziwe, ale pomija fakt, że w tej postaci tkwi zdecydowanie więcej. Ale zanim o tym, zacznijmy od początku. Jak Roman znalazł się w Ameryce?
Wraz ze swoim kuzynem Niko, Roman mieszkał niegdyś na terenie prawdopodobnie dzisiejszej Serbii. Wiemy na pewno, że była to Jugosławia wtedy. Matka Romana, która wychowywała obu chłopaków, zebrała pieniądze na nowe życie w Ameryce Romana. I podobne plany miała co do Niko, ale ten ostatecznie pozostał w kraju, aby walczyć na wojnie, która wybuchła. Jak dobrze wiemy, ostatecznie Niko dołączył jednak do swojego kuzyna, który mieszkał już wiele lat w Stanach, konkretnie 10. Jak opisywał, wiedzie tam bardzo dostatnie i szczęśliwe życie. Jakie? Cóż, żyje w ekskluzywnym apartamencie, zarabia porządne pieniądze, jest szanowany przez innych, posiada szybkie samochody, a atrakcyjne kobiety lgną do jego sukcesu i pieniędzy oraz awarycji. Wszystko to Roman osiągnął dzięki swoim naturalnym zdolnościom i talentom, dzięki którym mógł założyć biznes, który wywindował go na sam szczyt drabiny społecznej. Klasyczna historia sukcesu imigranta w sprzyjającej przedsiębiorcom i ludziom odważnym Ameryce. Czyż nie? Klasyczna i nieprawdziwa. Przynajmniej dla większości. A gdy Niko, prędko po swoim przyjeździe, poznaje prawdę, słusznie czuje się oszukany i przypominając Romanowi jego kłamstwa, pyta się, gdzie to wszystko, co niby ma. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here, and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best dirt. Screw you, you idiot! Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here, all I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. Roman poniekąd przyznaje się, że kłamał, ale wciąż wierzy, że może osiągnąć lepsze życie przy pomocy swojego kuzyna Niko. Tego, którego zwabił do Ameryki, można powiedzieć dość niecnym podstępem. Ale czy tylko dlatego Roman kłamał? Moim zdaniem nie. Widzicie, pisząc o szybkich samochodach i willach, siedząc przy tym w tej obskurnej ruderze, tak naprawdę oszukuje nie tylko Niko i własną matkę, do której słał listy, gdy ta jeszcze żyła, ale oszukuje też samego siebie. I nie bez powodu zaczynam od tego kłamstwa Romana, od tej wielkiej iluzji, analizy jego postaci. Bo to kłamstwo daje nam dobre, wstępne zrozumienie jego postaci. Możemy go zobaczyć jako kogoś, kto tworzy alternatywną rzeczywistość, aby poradzić sobie z tą, którą ma przed oczami. A w niej ogromne długi, które jako niewiarygodny kredytowo imigrant zaciągał już nie w bankach, a u mafii, która to w swoim stylu domaga się zwrotu należności. Do tego hazard, którym Roman próbuje odbić się od dna. Biznes, który ledwo trzyma się przy życiu. To wszystko tworzy nam postać nie tylko głupkowatą i pustą, ale iście tragiczną, która stara się zachować radość z życia w niesprzyjających warunkach. A do tego, jak Roman okłamuje się, wrócimy jeszcze potem. Zobaczmy jego historię od momentu przyjazdu do Ameryki, bo wydaje mi się, że to jest taki zaniedbany kawałek jego historii. Dzięki przeanalizowaniu tego zobaczymy, ile faktycznie pracy i wysiłku Roman włożył w to, żeby osiągnąć sukces. Roman, mieszkając przez 10 lat w Stanach, nie dorobił się tam żadnych poważnych pieniędzy, posiadłości ani społecznego szacunku. Idea amerykańskiego snu pozwalała migrantom wierzyć, że w Ameryce ich ciężka praca zostanie wynagrodzona sukcesem ekonomicznym. I co by o Romanie nie mówić, to pracował naprawdę ciężko. Bo tak, pracując odłożył pieniądze na własny biznes, małą dyspozytornię taksówek, którą z niewielkim sukcesem utrzymywał przy życiu przez lata, co już jest dużym sukcesem, biorąc pod uwagę, jak wyglądają realia prowadzenia biznesu. I ten biznes Roman kupił przed własnym mieszkaniem. I nie chodzi o to, że wcześniej mieszkanie wynajmował. Roman mieszkał w swojej dyspozytorni taksówek. Wspomina o tym w jednej rozmowie, gdzie narzekającego na warunki życia Niko poucza, że wcześniej przez rok spał pod biurkiem w swojej dyspozytorni.
I to chyba bez cienia wątpliwości wskazuje, że naprawdę nie brakowało mu zapału i determinacji. Wskazuje też, że wolał tę ciężką pracę od poczucia bezpieczeństwa, jakie daje to własne mieszkanie. Bo wolał zainwestować w ten biznes, wierząc, że kiedyś mu się to zwróci. Ale sęk w tym, że nie tak działa życie. Nie zachwyca się naszą determinacją, obsypując nas nagrodami. Nie założysz biznesu i nie staniesz się bogaty. To jest prawda dla większości osób. I ciężka praca wcale przed porażką nie chroni. W USA w ciągu pierwszego roku swojej działalności upada aż 20% biznesów i to dużo, bardzo dużo. Koszty prowadzenia firmy często przewyższają zyski z niej i nie w innej sytuacji jest Roman, który wciąż trzymając się tej mrzonki o szansie na sukces jako amerykański przedsiębiorca, zamiast przyznać się do porażki i zrozumieć, że otoczenie w żaden sposób mu nie sprzyja, to zapożycza się na coraz więcej u coraz to mniej zaufanych źródeł. I tu pojawia się kolejna krytyka amerykańskiej rzeczywistości, czyli kultura zadłużenia. Posłuchajmy, co mówi o tym Nico. Really, you don't like it? The lights, the titties, the food, the opportunities? Come on, Nico, it's kind of incredible. It's stupid. Everything is just advertising with nothing to back it up. They tell you you're eating the best burger ever. And you believe it until you're sweating out all the chemicals in it and the hormones are making your balls feel fun. Everything else is fake too. The titties aren't real and the opportunities aren't opportunities at all. To seize them, you end up in so much debt that you'll be a slave for the rest of your life. Znacie zapewne zjawisko długu studenckiego w Stanach Zjednoczonych. Przez koszta edukacji większość młodych osób, aby móc pozwolić sobie na wyższe wykształcenie, musi zaciągnąć absurdalną ilość długu, z którym to następnie wchodzą w dorosłe życie. To tylko taki jeden znany przykład, ale absolutnie nie jedyny. Bo od ogromnego sukcesu kart kredytowych, amerykański wynalazek swoją drogą, jednym z czynników rozpoznawczych tego kapitalizmu na modłę amerykańską, który napiętnował współczesny świat, stało się kupowanie rzeczy za pieniądze, których się nie ma. I to oczywiście może nieść za sobą duże koszta w postaci nagromadzenia się tych długów, poczucia braku satysfakcji z życia, czy spłacaniu dużych odsetek. Więc czemu to robimy? Bo współczesny konsumpcjonizm, idący ramię w ramię z marketingiem, ciągle tworzy w nas poczucie, że jesteśmy tylko jeden zakup od szczęścia, spełnienia, nirwany. I ten zadłużający się Roman to przykład tego myślenia. Jeśli zdobędę jeszcze $1000, 2, 5, 10, to moja firma na pewno odniesie sukces. Te pieniądze przekuje w sukces, odbije się od dna. Ale potem okazuje się, że ten przykładowy 1000 nie starcza. Albo w ogóle nie udało się go obronić przed sidłami hazardu. I pozostaje zaciągnąć kolejny dług. A gdy ma się ich już za dużo, wiele banków powie nam nie. Jedyne co zostanie to mniej korzystne oferty, a często też mniej bezpieczne. I w tę pułapkę wpadł też Roman. I jasne, możemy powiedzieć, że był po prostu głupi. Ale moim zdaniem najbardziej winna jest jego naiwność. Roman tak mocno wierzył, że w Ameryce da się osiągnąć ten sukces, że nigdy nie przestał próbować. Im bardziej chciał, tym bardziej podkładał sobie kłody pod nogi. Jego determinację widać też po tym, że ściągnął do Ameryki Nico, który miał mu jakoś pomóc w ustabilizowaniu się, w osiągnięciu sukcesu. Roman wierzył, że razem z Nico uda się wyjść na prostą, ale oczywiście nie przewidział, w jaki sposób będzie wyglądała pomoc Nico. Nico, człowiek nieznoszący fałszu, obłudy i bycia pogardzanym, a także zaprawiony w boju żołnierz, szybko rozprawia się z oprawcami Romana, tym samym przyprawiając im obojgu nowych, niebezpiecznych wrogów. A to dla kuzynów ma bardzo złe konsekwencje, włącznie z utratą przez Romana jego mieszkania i ukochanego, choć ewidentnie przeklętego biznesu. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy, bo teraz ważniejsze będzie przyjrzenie się kolejnemu symptomowi choroby amerykańskiej Romana, czyli hazardowi. Hazard jest trochę jak amerykański sen, bo jedno i drugie to obietnice, składana bardzo na wyrost, zaślepiająca ludzi swoją niby to dostępnością. Choć hazard ma tę przewagę, że faktycznie można policzyć prawdopodobieństwo wygranej i te dane, cóż, zgodzimy się chyba, że nie są zbyt pokrzepiające do naszego hipotetycznego hazardzisty. Ale ów hipotetyczny nie patrzy na takie statystyki, czy kwieciste porównania ilustrujące nieprawdopodobieństwo wygranej, bo jest wtedy zbyt zajęty swoimi emocjami. Ekscytacją, nadzieją, niepewnością, mieszaniną emocji, które towarzyszą mu podczas gry hazardowej i go w niej utrzymują. Chęć poczucia dreszczyku emocji to z pewnością coś, co w hazardzie trzyma również Romana, ale w mojej opinii w jego przypadku ten hazard to nie tyle próba poczucia emocji, ale próba zmiany rzeczywistości.
Popatrzcie, obietnica amerykańskiego snu o sukcesie dla każdego, kto tylko będzie odpowiednio ciężko pracował, to źródło pewnego przekonania na temat świata. To przekonanie, gdy zderza się z rzeczywistością, prowadzi do dysonansu poznawczego. No bo miałem osiągnąć sukces w Ameryce, a tymczasem siedzę w obskurnej ruderze jako właściciel prawie martwego biznesu. I w tej sytuacji można albo zmienić przekonanie, ale dla zaślepionego Ameryką Romana taki zabieg ekstrakcji mógłby się okazać śmiertelny, albo zmienić swoje zachowanie. I nasz serbski biznesmen wybiera opcję drugą, postanawiając rozpocząć swoją przygodę z hazardem, traktując go jako alternatywną drogę do osiągnięcia sukcesu. To, co mówiłem wcześniej. Amerykański sen to obietnica, tworząca przekonanie o świecie. Gdy fakty się nie zgadzają, równowaga tego świata zostaje zachwiana. Ale co jak co, ale dorzucenie na jedną ze stron tej wagi torby pieniędzy wygranych w pokera to niezły sposób na zbalansowanie nierówności. Tylko że to rozwiązanie strasznie krótkowzroczne. Trzymając jedną torbę, zaraz wyobrażamy sobie, że mamy takich dwie. Idziemy przez to ponownie grać, licząc na pomnożenie wygranej, licząc na utrzymujące się szczęście, które jednak kończy się razem z naszymi pieniędzmi. I Roman w takiej sytuacji musiał, w cudzysłowie oczywiście, grać za pożyczone. I to pożyczone, jak już wiemy, z nie najlepszego źródła, ale to żaden problem, bo przegrana to tylko małe potknięcie, a następna partyjka wyrówna szale na korzyść Romana. I choć on tak myśli, tak się jednak nie dzieje. A jego hazardowe problemy idą tak daleko, że doprowadziłyby go do śmierci, gdyby nie Niko, który uratował swojego kuzyna z rąk wściekłych Rosjan. Roman nie mógł przestać grać, bo była to jego deska ratunkowa, powstrzymująca go przed utratą wiary w amerykański sen. W sens swojego pobytu w Ameryce. Thank you, cousin! You saved my life! We should get out of here. Wiemy już, jak naiwność Romana w połączeniu z amerykańskim snem stworzyły tragiczne dla tego bohatera połączenie. Zobaczmy, jak on sam się na to zapatruje. W tym celu wróćmy do przytoczonej już sceny, ale damy tutaj więcej głosu Romanowi. What do you think about America, Nico? Tell me straight. You love it, no? I don't know, Roman. It is the same as any other place, only louder. People don't know how to shut up. Really, you don't like it? The lights, the titties, the food, the opportunities? Come on, Nico, it's kind of incredible. It's stupid. Everything is just advertising with nothing to back it up. Else is fake too. The titties aren't real, and the opportunities aren't opportunities at all. To seize them, you end up in so much debt that you'll be a slave for the rest of your life. I cannot believe what you were saying. Do you seriously mean that you don't like fake titties, cousin? Seriously. To, co fascynujące, to to, że dla Romana to kłamstwo nie jest wadą, ale zaletą Ameryki. Jest głuchy na krytykę Niko skierowaną przeciwko systemowi opartemu na agresywnym konsumpcjonizmie i wpajaniu ludziom kłamstw. Dla Romana nie jest to jednak problem. Wręcz przeciwnie, to piękno Ameryki nie przejmuje się tym, że zakochał się w kłamstwie. Ważne, aby to było piękne kłamstwo, tak jak jego piękne kłamstwa o tym, jakie ma życie w Ameryce. Nie można jednak od prawdy uciekać wiecznie. Konsekwencją ściągnięcia Niko do Ameryki dla Romana były, cóż, jego wątpliwe działania, ściągające z kolei uwagę niechcianych, niebezpiecznych ludzi. Na koniec gry, podczas ślubu Romana, zjawia się zabójca, który choć planuje zabić Niko, oczywiście w ramach zemsty za poprzednie porachunki, jednak w wyniku szarpaniny z protagonistą, omyłkowo zostaje zraniony śmiertelnie Roman, który pada martwy przed kościołem wprost na oczach swojej świeżo upieczonej żony. I choć na tym etapie, po utracie mieszkania i biznesu, a następnie odbudowaniu tego od nowa przy użyciu pieniędzy z ubezpieczenia, Roman jest już na odwyku od hazardu i ustabilizował się prywatnie na tyle, aby się ożenić, tak mimo wszystko doganiają go konsekwencje nawet nie do końca własnych czynów, sprowadzając na jego śmierć. Po raz kolejny gorzko udowadniając nam, że czasami nie warto marzyć, bo niektóre marzenia mogą zabić. I na tyle, na ile lubię to ostatnie zdanie i chciałbym nim zakończyć ten essay wideo, tak wiem, że nie mogę pominąć faktu, że jest też drugie zakończenie gry, które nie jest moim zdaniem o wiele bardziej optymistyczne dla Romana. To, w którym Roman przeżywa, bo kula zamachowców dosięga nie jego, ale dziewczyny Niko, który mści się w żałobie na odpowiedzialnym za to szefie mafii, zabijając go. Nie jest to pierwsze zabójstwo, którego dokonuje Niko, a które miało być tym ostatnim, tym, po którym kuzyni mogą w końcu liczyć na spokój. Więc i tym razem zapewne ani Niko, ani Roman ze swoją nową żoną nie są bezpieczni.
i to prawdopodobnie do końca życia będą musieli ciągle obracać się przez ramię, idąc ciemniejszą uliczką w obawie przed tymi szukającymi zemsty. Tak więc ponad dekada życia w Stanach dla Romana to okres cierpienia skrywanego za maską fałszu i złudnej nadziei, gdzie pomimo ciężkiej pracy nie osiągnął ani sukcesu, a zgromadził tylko długi, a jego koniec to albo śmierć, albo strach. Dzięki za wasz czas. Będę bardzo wdzięczny za komentarz, łapkę, suba, bo dla mnie, ale też dla algorytmu YouTube'a to znak, że podobało wam się to, co obejrzeliście i że chcecie więcej. Taką mam też nadzieję. Więc do następnego.